Aktualnie żyjemy w tak zanieczyszczonym świecie, że każdego tygodnia zjadamy aż 5 gramów plastiku. To dokładnie tyle, ile waży karta do bankomatu. Szokujące? Bardzo. Dziś w moim odcinku porozmawiam z Kamilem Lelonkiem, który na co dzień zajmuje się interpretacją wyników badań krwi oraz biohackingiem. Witaj, Kamil. Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie. W sumie to, co teraz powiedziałem, to jest bardzo szokujące. Tak naprawdę można powiedzieć, że nie do wiary. Jak to jest, że my zjadamy każdego tygodnia, mówiąc wprost, kartę kredytową, plastikową i mamy ją gdzie? W organizmie? Ona zostaje? Skąd są to w ogóle dane? Bo rozmawiając z tobą, ty mi przytoczyłeś te informacje. Ja wiedziałem, że ten plastik jest w naszym organizmie, ale w takiej ilości? Karta kredytowa każdego tygodnia? No właśnie to jest coś, z czego możemy nie zdawać sobie sprawy, że żyjemy w czasach i w środowisku, w którym tego plastiku w formie mikroplastiku, czyli takich zdegradowanych polimerów, krążą wszędzie, czy to w wodzie, czy to w glebie, czy to w powietrzu i różnymi rodzajami, różnymi sposobami ten plastik dostaje się do naszego organizmu. Może być to na przykład bezpośrednio przez skórę, stosując różnego rodzaju kosmetyki czy chemię do czyszczenia. Może być to przez płuca, po prostu wdychając ten mikroplastik, który krąży w powietrzu, który trafia tam z kolei w wyniku na przykład spalania albo procesów, które wytwarzają ten pył, w którym ten mikroplastik się znajduje, lub spożywamy go drogą pokarmową, albo to w wodzie, gdzie do wody ten mikroplastik dostaje się na przykład piorąc ubrania, tekstylia zawierające te plastiki, z takiej pralki do naszej wody dostaje się potem ten plastik, albo jedząc to w produktach upraw, gdzie na przykład stosuje się glifosat i różnego rodzaju pestycydy, gdzie również taki mikroplastik trafia do gleby, do pożywienia, a potem do naszego organizmu przez to, że spożywamy. Więc tych dróg dotarcia plastiku do naszego organizmu jest bardzo dużo. Te cząsteczki plastiku są już na tyle małe, one są bardzo zbliżone wielkością do wirusa, że z łatwością trafiają do naszego organizmu i tam się gromadzą. Do samego mózgu znajduje się w samym naszym mózgu około 5 do 7 gramów tego plastiku. No a w organizmie, tak jak powiedziałeś, przyswajamy go około 5 gramów każdego tygodnia tymi różnymi sposobami, po czym jest on oczywiście utylizowany, wydalany, natomiast cały czas krąży w tym krwiobiegu i ogólnie obiegu, także nie ma możliwości, żeby się tego pozbyć całkowicie. No to jest przerażająca informacja, że nie da się tego pozbyć całkowicie. Wspomniałeś, że w mózgu człowieka, który umiera, są tam ślady dużych ilości plastiku. Dzisiaj moglibyśmy porozmawiać o cukrze, ale o tym nie rozmawiamy, bo sporo odcinków o cukrze, o tym, ile go zjadamy. To też jest ciekawa informacja, bo wspomniałeś, że około 45 kilogramów rocznie średnio zjadamy tego cukru, więc oznacza to, że ci, którzy nawet nie jedzą słodyczy, nie słodzą herbaty czy kawy, zjadają ten cukier w formie innych produktów, bo ten cukier jest dodawany po prostu wszędzie, można powiedzieć, nawet w ryżu jest cukier, więc o tym dzisiaj nie, to też jest szokujące, ale o tym plastiku, bo no właśnie, dlaczego o plastiku, a nie o cukrze? Dlaczego plastik jest jeszcze tematem, który jest rzadziej poruszany niż na przykład właśnie cukrzyca, niż słodycze? Na co wpływa albo co degraduje nam ten plastik w organizmie? Dlaczego to jest tak ważny temat, że dziś tak mocno rozpocząłem ten odcinek? No to fajnie powiedzieć, dlaczego plastik, a nie cukier, bo cukier wydaje się już takim może oklepanym tematem, on jest znany, prawda? Wszyscy wiemy, że ten cukier jest, trochę też się do niego przyzwyczailiśmy, prawda? No, jest ten cukier, nie można go uniknąć, on gdzieś jest, wiemy na co wpływa i tak dalej. Na plastik jest stosunkowo nowym odkryciem, to znaczy, że cały czas pojawiają się badania, naukowcy, badacze przede wszystkim starają się oszacować skalę tego plastiku. Poza tym wpływ tego plastiku na nasz organizm, bo wciąż to są efekty albo skutki długoterminowe, których z dnia na dzień nie da się ocenić, tak jak to w przypadku cukru, że po zjedzeniu cukru od razu nasz organizm reaguje w pewien sposób. Tam dochodzi do wydzielania insuliny, żeby obniżyć ten poziom cukru, pojawia się kortyzol i tak dalej i jest to bezpośrednio widoczne, więc ten cukier jest dość dobrze zbadany, znany i tam za dużo chyba odkryć nowych nie powstanie, bo my wiemy, jakie ma skutki, ale z plastikiem jesteśmy wciąż na etapie badania, oceny, szacowania pewnych teorii, hipotez, jak to długoterminowo może wpływać na nasz organizm i są to relatywnie nowe badania, chociażby badania, które rozpoczęły się od zbadania mórz, organizmów morskich, które bardzo łatwo gromadzą ten plastik, tam wszystkie te śmieci, które trafiają do mórz,
też potem trafiają do tych ryb czy innych organizmów, które tam żyją i w nich są znajdowane. Więc tutaj badacze tak troszkę po nitce do kłębka dochodzą do tego, jak ten plastik działa, na co wpływa, jakie skutki przynosi i dlatego ten temat jest tak ważny, bo okazuje się, że coraz więcej tych skutków ubocznych będzie przynosić. Pytanie, co wywołuje ten plastik, no bo dzisiaj też obserwujemy ogromną plagę, myślę, że możemy wprost powiedzieć, nawet do kamery, ogromną plagę bezpłodności, jakichś problemów hormonalnych, gdzie się zastanawiamy, dlaczego dzisiaj kobiety, można powiedzieć, przejęły role męskie, faceci przejmują role damskie, faceci są bezpłodni, pary nie chcą mieć dzieci albo nie mogą, jeśli chcą. Czy w tym widzisz również no, to, co zrobił plastik w naszych organizmach? Czy to jest jakiś jeden bardzo szybki już efekt uboczny tego, że my dzisiaj w świecie mamy wszystko w plastikach, że przyzwyczailiśmy się do tego, że to jest tanie. Oczywiście w sklepach jak wchodzimy, no to też dziwne przecież, że każde jabłko, każdy owoc jest zapakowany w niektórych sklepach w plastikowy jakąś folię, jakiś woreczek. Zjadamy jedzenie też z plastikowych elementów. No i tak naprawdę ten plastik to jest to. Myślę, że to jest jakiś jeden element, który widzimy, że w tamtym roku urodziła się rekordowo mała ilość dzieci w Polsce w 2024 roku. Więcej dzieci urodziło się nawet podczas trwania II wojny światowej. Myślisz, że to plastik? Jeden z elementów? Tak, to tutaj możemy rzeczywiście zacząć od tych skutków tego plastiku, potem pewnie porozmawiamy sobie o jego źródle. Natomiast tak, plastik jest, mikroplastik, który pojawia się w naszym organizmie, jest substancją endokrynnie czynną czy aktywną, co oznacza, że wchodzi w interakcję z działaniem naszego układu endokrynnego, czyli układu hormonalnego. To znaczy jest strukturalnie podobny do cząsteczek hormonów, które nasz organizm naturalnie produkuje i naturalnie w nim występują. Tam dochodzi do geometrycznego podobieństwa tych cząstek, natomiast dla organizmu jest to rozpoznawalne jako w pewnym sensie ta sama substancja, ponieważ ta struktura geometryczna jest zbliżona, więc tutaj już tak jakby wyjaśniając takie podstawy. No i chodzi o to, że kiedy taki plastik pojawia się w naszym organizmie, tu często mówi się o substancji czy o grupie substancji ksenoestrogenów. Dochodzi do zaburzeń funkcjonowania układu hormonalnego w taki sposób, że to estrogeny w męskim organizmie, który ten hormon jest przeważający u kobiet, u mężczyzn zdecydowanie dominuje testosteron, to taki estrogen lub substancja go przypominająca w pewnym sensie wypiera, ponieważ jest antagonistą tego głównego męskiego hormonu testosteronu. Więc dochodzi do zaburzeń gospodarki hormonalnej w taki sposób, że przeważającą część hormonów w organizmie męskim zaczynają odgrywać te estrogeny, czy substancje estrogenopodobne i przez to ten organizm, można powiedzieć, że reaguje w pewien sposób lub zaczyna się zachowywać albo funkcjonować w taki sposób, jak organizm kobiecy. Jest to oczywiście bardzo duże uproszczenie i zbliżony mechanizm do tego, co dzieje się od strony biochemicznej, natomiast dobrze to wyjaśnia to, o co zapytałeś, czyli dlaczego to wpływa negatywnie na męskie organizmy, bo powoduje to zaburzenia libido, problemy z erekcją, problemy z płodnością, z którymi tak wiele par dzisiaj się zmaga i te funkcje zaburzenia tych czynności reprodukcyjnych, seksualnych to jest tylko kropla w morzu tego, co plastik wywołuje w naszym organizmie. No bo idąc dalej, uszkodzenia DNA, czy zwiększa produkcję wolnych rodników, tym samym wywołuje stres oksydacyjny w organizmie i powoduje stany zapalne, gorszą regenerację, szybsze starzenie się, łatwiejsze uszkadzanie się komórek, struktur komórkowych, tkanek. Co dalej? Powoduje też wszelkiego rodzaju zaburzenia metaboliczne, czyli tak zwane choroby cywilizacyjne, jak chociażby cukrzyca, również miażdżyca, bo on wpływa na kardiomiocyty, czy przylepia się do błon erytrocytów, utrudniając transport tlenu, co może prowadzić do różnego rodzaju problemów z układem sercowo-naczyniowym. Więc tutaj jest tak dużo tych dolegliwości, począwszy właśnie od nowotworów, przez cukrzycę, miażdżycę, po problemy z reprodukcją, czyli tutaj zarówno zdrowie seksualne, jak i same kwestie płodności. No i tak jak mówię, tutaj nie wspominając o drobniejszych dolegliwościach, zaburzeniach układu hormonalnego,
który również wywołuje ten mikroplastik. Więc cały szereg dolegliwości, z którymi zmagamy się tylko i wyłącznie dlatego, że ten plastik dostaje się do naszego organizmu i trafia do naszego mózgu. Wspomnieliśmy o problemie, to chciałbym też wspomnieć teraz, kończąc wątek plastiku, bo myślę, że tematów okołozdrowotnych jest wiele ciekawych, zaraz je poruszymy. To jak ty sobie radzisz z tym, albo co powiedziałbyś naszym widzom, którzy żyją w tym samym świecie co ty? Tak, latają na wakacje, żyją w Europie. Ostatnio widziałem, że wróciłeś z Dubaju. Kilka dni temu Trump podpisał, z tego co pamiętam, rozporządzenie przywracające plastikowe rurki, tak, do picia słomki. To przez Unię Europejską, które... I to jest, wiesz, świat, w którym my żyjemy, więc ja jutro nie jestem w stanie wyeliminować, wiesz, plastikowych butelek, słomek czy pojemników do jedzenia. Co ty robisz na co dzień, albo jak my możemy wszyscy właśnie wpłynąć na swoje życie jutro po obejrzeniu tego odcinka, żeby tego plastiku w życiu było mniej. To, że na przykład pijemy zdrową wodę z filtra, ale wlewamy ją na przykład do plastikowego bidonu czy kubka, to ma taki bardzo duży wpływ, czy jest coś, co najbardziej nam szkodzi w tym kontakcie z plastikiem? Da się to zbadać jakoś? Masz takie dane? To tutaj tak, zdecydowanie jeśli chodzi o opakowanie, pojemniki, to może od tego zacznijmy, to postawmy przede wszystkim na szkło. Czyli tam, gdzie możemy używać szkła zamiast plastiku, to tego używajmy. Do przechowywania potraw, do podgrzewania, do gotowania tych potraw, jeśli przynosimy sobie, czy to robimy czy w domu, czy przynosimy sobie do pracy catering, nie odgrzewajmy go w tych plastikowych pojemnikach, w których do nas przychodzi, jeżeli z nich nie możemy zrezygnować. Już dziś wiele cateringów dietetycznych zaczyna stosować opakowania bio, które właśnie są stworzone czy to z celulozy, czy z innych rodzajów formy papieru, która jest lepiej biodegradowalna i wnosi mniej tego mikroplastiku. Więc tutaj zacznijmy od tego, że tam, gdzie możemy zastąpić plastik, czy to będzie butelka, bidon, opakowanie do żywności, czy nawet gardek, patelnia, czajnik, bo też są takie alternatywy szklane, to od tego możemy zacząć. Jeśli chodzi o źródła pokarmowe, no to tutaj można domyślić się, że gotowanie chociażby ryżu czy kaszy w tych gotowych plastikowych torebkach będzie również powodowało, że ten plastik będzie przenikał do pożywienia. Dlatego tutaj, jeśli nawet kupimy ten ryż czy kaszę w takich właśnie plastikowych woreczkach, to wysypmy go po prostu do garnka i gotujmy go bezpośrednio w taki sposób. Jeżeli chodzi na przykład o herbaty, to zdecydowanie stawiajmy na herbaty sypane, zaparzacze do herbaty, a nawet jeśli kupujemy tę herbatę w tych plastikowych torebkach, to po prostu rozcinajmy ją, wysypujmy do jakiegoś zaparzacza. To są takie drobne rzeczy, nie wymagające od nas drastycznych zmian, a już te proste kroki pozwolą wyeliminować ten plastik z naszego otoczenia. Dla bardziej zaawansowanych metod można zainstalować sobie filtr odwróconej osmozy do wody, który bardzo mocno eliminuje ten plastik, ponieważ tam dochodzi praktycznie do całkowitej absorpcji i dzięki temu wodę, którą otrzymujemy z takiego filtra, jest praktycznie niemal pozbawiona tego mikroplastiku. Są też filtry węglowe o troszkę słabszej skuteczności, ale również też będą odgrywały swoją rolę. Więc tutaj, tak jak mówię, pozbycie się plastikowych opakowań. Jeśli kupujemy mięso, to wybierajmy je na stoiskach mięsnych, gdzie nie jest to zapakowane w folię w opakowania. Jeżeli kupujemy warzywa, to kupujmy je w luźnej formie, wkładajmy je do papierowych czy materiałowych bawełnianych reklamówek. Jeśli gotujemy czy stosujemy jakiegoś rodzaju naczynia, stawiajmy na szkło, zmniejszajmy ilość właśnie plastiku. No i te proste metody już bardzo mocno zredukują ilość plastiku, który dostaje się do naszego organizmu. To jest ciekawe zawsze. Ja też się mogę na odcinku każdym czegoś dowiedzieć. No i tak naprawdę przypomniałem sobie, że mam plastikowy czajnik do gotowania wody, bo wydaje nam się, że szukamy tam gdzieś, gdzie tego nie ma, a najciemniej pod latarnią, więc myślę, że mogę zmienić na przykład na szklany. Tak, a tutaj ta temperatura jest właśnie największym czynnikiem, który powoduje uwalnianie tego mikroplastiku, czyli właśnie podgrzewanie tych, czy nawet jeśli mamy butelkę plastikową i stoi ona na słonecznym parapecie, to bardzo zwiększa przenikanie tego plastiku do wody. No to myślę, że to jest przykład, który znamy wielokrotnie, bo przecież w wielkich centrach logistycznych te palety z wodą, szczególnie latem, jak jedziemy, widać, one stoją po prostu na zewnątrz czy pod jakimś zadaszeniem, ale słońce dochodzi. No i ta woda po prostu się tam gotuje, no i potem się schładza, a potem znowu się gotuje i trafia na półki, a potem do naszych domów, do naszych organizmów. Zanim zadam kolejne pytanie, chciałem Ci bardzo podziękować za aktywność, za to, że jesteś na naszych odcinkach, że oglądasz.
Pewnie zauważyłeś, że pojawili się partnerzy na naszym kanale, na naszych odcinkach. Dzięki nim jesteśmy w stanie się rozwijać i nagrywać jeszcze lepsze odcinki. Sprawdź, kto jest dzisiejszym partnerem odcinka. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Kamil, kolejne pytanie. Myślę, że możemy zmienić trochę, zostawić ten mikroplastik, ten plastik, który jest w naszych organizmach, wdrożyć oczywiście coś w naszych domach, w naszych przyzwyczajeniach, żeby ten plastik znikał z naszego organizmu. A chciałem cię zapytać o to, co obserwujesz w ostatnich czasach w kwestii właśnie zmian zdrowotnych, świadomości ludzi, nie tylko w Polsce, ale na świecie, bo wydaje mi się, że świat bardzo przyspieszył. Mamy 2025 rok. W 2020 roku ten świat się zatrzymał przez pandemię, przez lockdowny. I powiedz mi, czy ty zauważyłeś taką zmianę, że wielu ludzi tak naprawdę trochę obudziło się, że trochę ludzie już nie ufają tej tradycyjnej medycynie. Nagonka w mediach ogromna, myślę, że coraz większa na alternatywne źródła leczenia, metody leczenia. Jak to z twojej perspektywy wygląda? No bo moje zdanie, myślę, że widzowie znają. Powiedz, jak ty to widzisz, szczególnie w ostatnich tygodniach, miesiącach, bo przyspieszyła ta może walka nawet z ludźmi, którzy się nie zgadzają z tym mainstreamem zdrowotnym. Tak, tutaj myślę, że możemy wspomnieć o teorii spiskowej, która trochę stała się prawdą, a mianowicie o tych wielkich koncernach spożywczych, farmaceutycznych, które rzekomo miałyby szkodzić nam, naszemu zdrowiu, po to, aby wymuszać na nas leczenie, czy stosowanie różnego rodzaju substancji, które one też produkują, bo ci sami producenci produkują zarówno żywność, jak i leki, które potem stosujemy, z tego względu, że ta żywność nam szkodzi. No i to zjawisko, które mogłoby się wydawać, że istniało przez wiele, wiele lat, przechodzi pewną metamorfozę albo zmianę. Z tego względu, o czym powiedziałeś, że coraz więcej ludzi staje się świadomych tego, jak ich wybory żywieniowe wpływają na ich zdrowie, samopoczucie, długowieczność. I dzięki temu, że taki kanał jak twój i inne podobne kanały starają się edukować ludzi w tym zakresie, coraz więcej ekspertów jest tam zapraszanych, którzy dzielą się swoją wiedzą. Wielu ludzi poznaje rzeczy, nad którymi do tej pory się nie zastanawiało, to również taki społeczny wpływ i taka trochę presja na wszelkiego rodzaju producentach żywności, sklepach i innego rodzaju firmach, które tworzą produkty wpływające na nasze zdrowie, dzieje się tak, że już dziś, będąc czy to w pobliskim sklepie, czy to w dowolnym markecie, czy na stacji benzynowej i w innym miejscu, w restauracji, której spotykasz na swojej trasie, możesz znaleźć tam produkty, które będą dobre, zdrowe, dla ciebie wartościowe, bo tak jak rozmawialiśmy sobie chyba nawet w ostatnim odcinku, kiedy opowiadałeś, że kiedyś jadąc w delegację i zatrzymując się gdzieś na trasie, było bardzo trudno dostać zdrowe produkty, tylko zazwyczaj były to właśnie fast foody, rzeczy, które szkodziły naszym organizmom, to tak dziś idąc do dowolnej Żabki, Biedronki czy innego rodzaju sklepu, z którego często korzystamy, można znaleźć tam produkty i wysokobiałkowe, czy tak zwane proteinowe i produkty zdrowe, pozbawione wszelkiego rodzaju substancji antyodżywczych, czy to dodatków smakowych, wzmacniaczy smaku, bo dziś producenci, stojąc w pewnym sensie pod presją albo wobec oczekiwań społeczeństwa, które staje się coraz bardziej świadome, musi dostosować się z tym, co tym klientom, konsumentom oferuje, żeby tych klientów, konsumentów u siebie utrzymać. Więc jest to bardzo dobry ruch, taka ewolucja, która następuje na naszych oczach, no i dzięki temu producenci dostosowują się do tego, czego konsument coraz bardziej świadomy od nich oczekuje. Ta zmiana jest zauważalna, to prawda, ale zastanawiam się, dlaczego wciąż, jestem ciekawy twojego zdania, dlaczego się tak dzieje, że w Polsce każdego dnia umiera prawie 300 osób, są aktualne dane, 300 osób na raka każdego dnia. 100 000 ponad osób każdego roku w Polsce umiera na raka. To pytanie, czy tylko tyle? Przez to, że ta świadomość wzrosła i mogłoby więcej? Czy jest jakiś czynnik, który tak dziesiątkuje nasze społeczeństwo, że po pierwsze mało dzieciaków się rodzi, po drugie
ogromna ilość ludzi umiera. To są dane przerażające, że tylko na raka umiera prawie 300 osób każdego dnia. Każdego dnia. 100 000 ludzi ponad rocznie, czyli znika duże miasto w Polsce i w zasadzie warto się nad tym tematem pochylić, no bo teraz temat wyborów prezydenckich w mediach i jakoś tej edukacji właśnie nie ma. No i skoro tak naprawdę medycyna jest tak bardzo do przodu posunięta, wiemy tak dużo, badania są, tak nam się mówi, że wszystko już wiemy, że sztuczna inteligencja pomaga, że mamy tyle aptek, że to wszystko powinno iść w tym chyba drugim kierunku. Dlaczego? No, żyjemy w świecie, w którym czynników pronowotworowych, czyli takich, które są kancerogenne, czyli wywołują nowotworzenie, jest tak dużo, że bardzo trudno jest realnie nam doprowadzić do ich całkowitego ograniczenia. To, o czym zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, czyli o mikroplastik przez cukier, nadmiar węglowodanów spożywanych w diecie, czy chociażby metale ciężkie, inne toksyny, pleśnie, grzyby i tego typu substancje, wszystkie będą wpływały na ekspresję naszych genów, czyli zmiany w materiale genetycznym, prowadziły do wszelkiego rodzaju mutacji, które powodują właśnie nowotworzenie. Dlatego dzisiaj ta plaga nowotworów jest tak duża, z tego względu, że tych czynników kancerogennych jest tak wiele i podczas gdy ktoś może dbać o jeden czynnik, na przykład diety, to będzie żył w zanieczyszczonym środowisku czy blisko skażonej gleby. I aby wyeliminować te wszystkie potencjalne czynniki ryzyka, dzisiaj jest to praktycznie niemożliwe, bo naprawdę musielibyśmy mieszkać w mocno odizolowanym miejscu, bo jeśli, tak jak powiedziałem, ktoś zadba o ruch, no to może nie zadbać o dietę i to ten czynnik dietetyczny będzie u niego bardziej kluczowy. Ktoś, kto bardzo będzie dbał o dietę i całe życie jadł zdrowo, i tak może dostać ten nowotwór, bo tak jak powiedziałem, będzie żył w tym skażonym środowisku. Ktoś jeszcze inny może z kolei mocno zareagować na promieniowanie elektromagnetyczne, czyli te wszystkie fale, które nas otaczają, czy to sieć telefonii komórkowej, czy to sieci Wi-Fi i tego typu rzeczy. I to akurat w jego organizmie, dla jego specyficznego układu garnituru genetycznego tak zwanego, będzie powodować mutacje, które w konsekwencji dadzą mu ten nowotwór. Dlatego dziś jest tak trudno wyeliminować wszystkie czynniki, które powodują ten nowotwór i nawet mimo to, że dbamy o siebie w różnych aspektach, to i tak całkowicie nie wyeliminujemy, a jedynie zmniejszymy ryzyko potencjalnego raka. Chciałbym teraz porozmawiać, Kamil, trochę o podziale. Społeczeństwo jest bardzo podzielone w kwestiach medycznych również i tu myślę, że nie ma przypadku. Pandemia to tylko wzmocniła. Dziś często w zasadzie ja nie pamiętam, żeby była jakaś debata związana z tym, jak dzisiaj powinna wyglądać medycyna w Polsce, jak działa NFZ. Ostatnio trafiłem do szpitala, na izbę przyjęć, czekałem 40 minut i z tych 40 pacjentów, którzy czekali na wejście do tej pierwszej, gdzieś tam do tego pierwszego pokoiku, nikt się nie ruszył. Czyli po 40 minutach z 40 pacjentów dalej wszyscy siedzieliśmy, więc ja wyszedłem stamtąd i dzięki znowu Dream Teamowi, kontaktom trafiłem do prywatnego lekarza w innym mieście, dojechałem na wizytę, bo nie wiem, co by tam się wydarzyło. Na bileciku, który pobrałem, na ekranie mój numer, była informacja, że między 6 a 8 godzin będę oczekiwał, więc tak działa dzisiaj służba zdrowia, która jest też opłacana z naszych zarobionych pieniędzy, więc zastanawiam się tak naprawdę, jak to jest. I teraz my trochę walczymy jako Polacy, że trzeba brać szczepienia, nie trzeba brać szczepień, że leki, lekarz, apteka, suplementacja i ta druga strona. I zastanawiam się, gdzie jest prawda. Rozmawiam z różnymi ludźmi. Nie na kanale jeszcze, bo takiej debaty jeszcze nie było. Myślę, że to zrobimy, bo to jest bardzo ciekawe. Zastanawiam się, gdzie jest ta prawda, bo my jako obozy bardzo się ze sobą bijemy, a widzimy, że wyniki zdrowia Polaków są na opłakanym stanie. Jak ty to, Kamil, oceniasz ze swojej strony? No bo ktoś mówi, Grzegorz, ale przecież trzeba brać lekarstwa. Przecież lekarz ma rację, bo on skończył studia. No ale ja zadaję proste pytanie, które wielu Polaków chciałoby pewnie zadać. No to skoro leki leczą i są w stanie wyeliminować chorobę, to dlaczego wielu Polaków bierze leki od 20, 30, 40 lat i mają je przepisane do końca życia? Tak, tutaj dużo takich ciekawych tematów poruszyłeś. Może krótko o tym systemie zdrowia. Moim takim osobistym zdaniem jest to, że ten NFZ, czy cały system zdrowia, który mamy w naszym kraju,
nie przeszedł pewnej ewolucji, a może wręcz wymaganej rewolucji, która dopasowałaby go do bieżących potrzeb i do bieżących czasów. Być może, że w momencie, kiedy był tworzony, zaprojektowany i ułożony, jak prawidłowo powinien działać, wtedy mógł się sprawdzić. Natomiast dzisiaj ze względu na liczbę pojawiających się chorób, rodzaje dolegliwości, które występują, czy po prostu problemy Polaków, z którymi się zmagają, jest niedopasowany do tego, jak powinien tych ludzi obsługiwać. Tutaj zdecydowanie brakuje mu informatyzacji na takiej zasadzie, która dałaby po pierwsze łatwość zapisów, po drugie umożliwiałaby mu ilość dostępnych miejsc. Problem z liczbą lekarzy jest również dość duży. No i wynika to również z kilku kwestii. Z tego powodu, że te studia medyczne są dość długie, wymagające, kosztowne i lekarz, zanim dojdzie do swojej specjalizacji i poziomu takiego, na którym będzie sprawnie mógł obsługiwać pacjentów i jeszcze będzie mu się to opłacało, to jest kilkanaście dobrych lat skończenia studiów i skończenia specjalizacji, odbycia stażu, zdania egzaminów, więc a potem z kolei taki lekarz też chciałby zarabiać godne pieniądze, na co niestety ten system państwowej podstawowej opieki zdrowotnej mu nie pozwala. Więc tutaj nie wiem, czy można bezpośrednio kogoś obwinić, a na pewno nie lekarzy, którzy też są tym systemem ograniczeni, też mają krótki czas na pacjenta, też muszą zdawać raporty i sprawozdania. Bo nawet jeśli lekarzowi wydaje się, że fajnie by było, aby ten jego pacjent wykonał okresowe badania, to on to w pewien sposób musi przed NFZ-em udowodnić, dlaczego potencjalnie zdrowemu człowiekowi, który do niego przychodzi, jest jeszcze młody, nic mu się nie dzieje, miałby przypisać jakiekolwiek badania i tym samym narazić budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Przecież taki pacjent, który nie ma dolegliwości, nic mu się nie dzieje, on nie powinien wykonywać sobie tych okresowych badań zdrowotnych, mimo że to brzmi kuriozalnie, a niestety tak się dzieje. Więc tutaj lekarze lekarzami i to ich akurat najmniej bym się czepiał, bo nie dość, że są edukowani w pewien sposób, no to jeszcze pracują w systemie, który nakłada na nich dość duże ograniczenia, ryzyko i odpowiedzialność zawodową, ale właśnie ten sam system, który niestety musiałby być odgórnie dość mocno zmodyfikowany, przede wszystkim zinformatyzowany i zautomatyzowany, żeby w końcu mógł zacząć działać sprawnie. I to jest ten pierwszy wątek, który poruszyłeś. Ten drugi temat, leki, a nawet leki versus suplementy, jest również ciekawym tematem. No bo na jakiej podstawie my, jako ludzie, pacjenci, jak i lekarze, którzy się tego uczą, mogą wiedzieć, co działa, co nie działa, co powinno być stosowane, a co nie. No my możemy bazować w zasadzie tylko i wyłącznie na badaniach klinicznych, które przeprowadzane są celem zbadania takiego leku. No i badania kliniczne są sponsorowane przez inwestorów, sponsorów, twórców danego leku lub zewnętrzne ośrodki, jednostki, które przekazują pewne środki finansowe, aby taki lek czy produkt konkretny przebadać. No i tutaj już się może pojawić od razu problem, że jeżeli mamy daną substancję, dany środek, czy coś, co potencjalnie jest pochodzenia naturalnego i de facto jego produkcja ograniczyłaby się tylko do ekstrakcji, a nie do zaawansowanych procesów laboratoryjnych, to dlaczego ktoś, kto jest inwestorem, właścicielem laboratorium, czy kimś, kto w pewnym sensie ma udziały w potencjalnych zyskach tego leku, miałby inwestować w badania dotyczące substancji naturalnych? No i tutaj wiadomo, wszystko opiera się o biznes i o pieniądz, który rządzi całym tym systemem i tutaj też podejrzewam, że nie jesteśmy w stanie uniknąć tego, że takie leki będą powstawały i wciąż producenci leków czy inwestorzy, ośrodki to sponsorujące będą zabiegały o to, aby te leki powstawały, były wprowadzane do obiegu i to one stanowiły tę główną część leczenia Polaków. No i jeśli chodzi o suplementy, bo to często pojawiający się wątek, że leki właśnie, tak jak powiedziałem, są przebadane, zweryfikowane, a suplementy nie muszą być, to dlaczego ktoś miałby stosować te suplementy? No znowu, żyjemy w czasach, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy, w których to konsumenci stają się coraz bardziej świadomi i to oni wymuszają na tych producentach suplementów, którzy też chcą zarobić, sprzedać te ich substancje, wymusiły to, że te suplementy w dzisiejszych czasach
też muszą być przebadane. No bo wyobraź sobie, gdyby duży producent suplementów w jakikolwiek sposób oszukał, przekłamał, czy stworzył produkt, który nie będzie tym, co deklaruje, że jest. Dziś dowolna osoba, w tym ja czy ty, możemy kupić sobie suplement w aptece, na Allegro, w internecie i wysłać go do niezależnego laboratorium, żeby ocenić jego jakość. No i co stałoby się, gdyby taki duży producent suplementów, gdyby ktoś niezależnie go przebadał i udowodnił mu, że on nie produkuje tego, co deklarował? Byłoby to dla samego producenta dość duże ryzyko. Dlatego dziś nie ma się co obawiać, że duzi, znani producenci, nie mówię tutaj o jakichś lokalnych firmach krzak, tylko o rzeczywiście sprawdzonych producentach, nie ma takiej możliwości, żeby oni tych suplementów nie przebadali. I im samym zależy na tym, żeby te substancje były jak najwyższej jakości, bo dziś konsumenci są świadomi, oczekują tego od producentów i liczą na skuteczność, bo tylko wtedy będą zapewnił dochód temu producentowi. Ostatnio widziałem badania, nie pamiętam tego źródła, myślę, że możemy to znaleźć odnośnie badań właśnie czystości suplementów w Polsce i one są wyjątkowo czyste. Patrząc na to, że podejrzenia szły w tym kierunku, że różnie może być z tą czystością i faktycznie ta jakość, ta czystość tych suplementów jest bardzo dobra. Chciałem jeszcze zapytać, zanim przejdziemy do rozwiązań, no bo wielu z naszych widzów wie, że tak wygląda ten świat, że ta medycyna to ogromny biznes i w tym świecie państwowej medycyny, tak to nazwę tej zwykłej ścieżki, tej podstawowej, jest wielu świetnych lekarzy, jak znam. Mało tego, ja rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy zarządzają całymi szpitalami i oni mówili, że nawet w trakcie tej pandemii, tego całego szaleństwa, oni widzieli, że to się nie spinia. Oni tam widzieli, którzy mieli obostrzenia, którzy mieli te wszystkie przepisy, działali po swojemu, żeby tylko nie zaszkodzić pacjentom. Często swoim znajomym, którzy byli z małego miasteczka, którzy tam przyjeżdżali i znali te twarze i widzieli tych ludzi po prostu, którzy są tam na tych oddziałach. I oni mówili, staraliśmy się po prostu nie wychylać, ale robić tak, żeby jak najmniej zaszkodzić tym ludziom, bo po prostu tak to wyglądało. Ludzie ze szpitali prywatnych, dyrektorzy też mi mówili, że po prostu, Grzegorz, staraliśmy się, do dzisiaj staramy się po prostu robić swoje, system swoje, my swoje, więc ja też uważam, że tutaj nie zmienimy świata, my z Kamilem, tu we dwóch, chociaż może byśmy chcieli, ale tego nie zmienimy, więc wydaje mi się, że warto zastanowić się, co my możemy u siebie w domu zmienić, jak my możemy zmienić swoją jednostkę. Jeszcze takie jedno pytanie, które pokazuje, że ta walka w naszym kierunku trwa, że nazywa się przecież szarlatanami ludzi, którzy nagrywają swoje odcinki na przykład o tym, żeby robić sobie posty, żeby robić sobie głodówki, że może jedzenie keto jest lub low carb jest fajnym rozwiązaniem, zdrowym rozwiązaniem, że może chodzenie po trawie jest zdrowe. I ja zauważam, że coraz częściej o takich elementach naturalnych, że wychodzisz po prostu na trawę, nie wiem, idziesz morsować, idziesz do sauny, naświetlasz się słońcem, jest nazwane szarlatanerią. To jest wręcz, wiesz, jakbyś to nazwał, bo wydaje mi się, że ten atak na naturalne, normalne sposoby, zaraz się okaże, że wyjście na spacer albo bieganie jest szarlatanerią, no bo przecież nazywanie kogoś, kto idzie sobie posaunować, czy idzie morsować, czy chodzi po trawie, żeby się uziemiać, jest nazywane czymś dziwnym dzisiaj. Zauważyłeś, że jest jakiś taki większy atak na to ostatnio? Tak, to prawda. Zauważyłem też, że dziś wiele osób bardzo mocno wierzy i jest przekonanych na temat słuszności tych właśnie badań naukowych, klinicznych, o których powiedziałem, które, tak jak pamiętamy, muszą być zasponsorowane przez odpowiednie jednostki czy osoby, żeby w ogóle ujrzały światło dzienne i mogły się odbyć. Dlatego problemem jest to, że dużo metod, sposobów, technik, których powiedziałeś, na właśnie takich szurskich, foliarskich czy tego typu określeń, które nie mają potwierdzenia w badaniach klinicznych, naukowych, ale są potwierdzane badaniami obserwacyjnymi i z doniesień ludzi, którzy je stosują, te badania czy te metody są często bagatelizowane przez właśnie te osoby, które mocno twierdzą, że skoro nie ma coś badań, skoro coś klinicznie nie zostało udowodnione, to nie może to działać, nie ma to prawa działać albo w ogóle wręcz tego nie należy stosować, a trzeba pamiętać o tym, że to, jeżeli coś działa, przynosi efekt i doświadczenie pokazuje, że realnie
potrafimy uzyskać z tego pozytywne rezultaty, no to nie musi do końca być to udowodnione badaniami klinicznymi, które być może po prostu jeszcze nie powstały. I być może za kilka lat powstaną i wtedy zmieni się nieco narracja. Ja sam pamiętam, ponieważ w świecie zdrowia, biohackingu jestem już kilkanaście lat, sam pamiętam różne doniesienia przez osoby, które również zajmują się właśnie biohackingiem czy medycyną naturalną, alternatywną, tak to nazwijmy, które 10 lat temu mówiły pewne rzeczy i były w związku z tym wyśmiewane, a dziś te rzeczy już są powielane, powtarzane przez lekarzy i przechodzą do mainstreamu. Więc to, z czego dziś się śmieje dużo ludzi, bardzo możliwe, że za te 5 czy 10 lat przejdzie do porządku dziennego i będzie stosowane normalnie nawet i zalecane nawet przez lekarzy. Dlatego dziś trzeba patrzeć na to, co działa, co w praktyce przynosi pozytywne rezultaty, próbować tego na sobie i sprawdzać, czy nam samym przynosi to korzyści i wtedy dopiero oceniać działanie, a zwyczajnie, jeśli nie działa, to tego nie stosować, zamiast hejtować, że no nie, przecież nie ma na to badań, przecież to jest śmieszne, że chodzisz na boso, przytulasz się do drzewa, czy zasłaniasz firanki na noc, żeby światło nie wpadało do twojego pomieszczenia. Mhm. Tak powiem ci, Kamil, słuchając cię teraz, mam taką refleksję. Mogę powiedzieć tak szczerze, że życzyłbym nam, żebyśmy w ogóle tego odcinka nie musieli nagrywać. Mhm. Tak sobie to analizuję, o czym my mówimy i o czym my musimy nagrywać. O czym postanowiliśmy nagrywać. Że właśnie żyjemy w takim świecie, że ja chciałbym, żeby to, co my mówimy, to była jakaś fikcja, jakaś fantazja. Wiesz, po prostu, że Kamil, usiądźmy i nagrajmy sobie o teoriach spiskowych. Nagrajmy o tym, że 100 000 ludzi na raka umiera w Polsce rocznie. Nagrajmy o tym. Nagrajmy o tym, że coraz więcej dzieci rodzi się dzieci czystych teoretycznie, tak? One się rodzą, to jest nowe życie i jakaś jest plaga autyzmu, chorób autoimmunologicznych i różnych innych problemów. Nagrajmy o tym i to będzie przecież wiesz, nasza fikcja, my sobie to wymyślmy. Tak. Nagrajmy o tym, że nie rodzą się dzieci, że urodziło się mniej niż podczas II wojny światowej. Nagrajmy o tym, przecież to będzie jakiś wymysł nasz i myślę, że moglibyśmy tutaj wiele tych 200 000, ponad 250 000 zgonów nadmiarowych w pandemii już prawie, myślę, że wielu ludzi zapomniało, no bo przecież kampania prezydencka teraz z pełną parą idzie. Najgorsze jest to, że te wszystkie rzeczy to nie jest fikcja, że to wszystko jest prawda i że mamy właśnie ogromny z tym problem i że to jest. I zachęcam wszystkich tych, którzy gdzieś właśnie hejtują jeszcze do takiej refleksji nad tym, dlaczego my to robimy. Przecież moglibyśmy pójść zagrać w tenisa czy na kawę, czy obejrzeć mecz, a my siedzimy tutaj i nagrywamy te rzeczy i szukamy rozwiązań, żeby po prostu zdrowiej nam się żyło, bo dziś żyjemy w świetnym świecie, gdzie zarabiamy, gdzie mamy opcje, możliwości inwestowania, też o tym na kanale mówimy o relacjach, ale to zdrowie gdzieś jest atakowane z zewnątrz i tu właśnie zmierzam do tego kolejnego pytania, Kamil, no bo to wszystko się dzieje, nie? Te statystyki mamy, widzimy. Wczoraj byłem z psem u fryzjera, no i dziewczyna młoda, 20 kilka lat, powiedziała, że wychodziła od lekarzy jakiś czas temu i że jej powiedziano, że ona nie będzie chodzić do 2 miesięcy. I ona mówi, że mogłam im uwierzyć. Bo oni mi powiedzieli, że to w ogóle jest 100% pewne, że ty nie będziesz do 2 miesięcy chodzić, bo masz jakąś chorobę. I ona mówi, mogłam im uwierzyć. Ale nie uwierzyłam. I dzisiaj prowadzę biznes i jasno ktoś powie, to jest jeden wyjątek, to miliony pacjentów. No nie, ale mówię o tym, że tak naprawdę nie zawsze jest tak, że to wszystko się zgadza i my powinniśmy walczyć o swoje zdrowie. I pytanie jak? Właśnie o profilaktykę, Kamil, bo o problemie myślę, że powiedzieliśmy dużo i warto, żebyście też analizowali to, co się dzieje wokół nas. I ona mi powiedziała, tyle ludzi, Grzegorz, dzisiaj umiera. Ja mam 24 lata, ja ciągle jestem, od grudnia byłem na kilku pogrzebach. I dlaczego tak się dzieje? Ja mam 24-25 lat, jestem młodą dziewczyną, ja się zastanawiam, dlaczego tak jest. Po prostu mówię, ludzie umierają bardzo młodzi w ogromnych ilościach, więc chciałabym wiedzieć, jak ja mam dzisiaj się zachowywać w tym świecie, żeby nie zwariować, nie straszyć się, bo nie o to chodzi, tylko zastanowić się nad profilaktyką. Jak w dzisiejszym świecie, w 25 roku i dalej zachowywać się w tym świecie, co robić? I wiem, że pewnie nie ma uniwersalnej odpowiedzi, ale to trudne pytanie, ale myślę, że ważne, Kamil. Przygotuj się na to mentalnie. Jak byś odpowiedział naszym widzom, co robić? Bo wielu z nich już wie, co się dzieje, jak to wygląda
Paradoksalnie w dzisiejszych czasach robimy tak dużo błędów w naszym codziennym stylu życia, że ich wyeliminowanie czy naprawa jest bardzo prosta. I to wszystko, o czym powiedziałeś, rzeczywiście zabrzmiało trochę strasznie, trochę przerażająco i mogło tak negatywnie nastawić słuchaczy, więc postaram się powiedzieć o tym, że nieświadomie możemy popełnić tyle błędów, że ich naprawa jest tak łatwa, że wcale nie wiązałaby się z czymś, co wymaga od nas dużego wysiłku. Ja powiem może o zmianie właśnie naszego otoczenia, stylu życia, tego co jemy, jak się ruszamy, jak śpimy na co dzień, bo chociażby w samym odżywianiu, jeśli postawilibyśmy na odrzucenie produktów przetworzonych, byłoby to dla nas ogromnym game changerem, tak to nazwijmy. Tutaj mówię o gotowych produktach, o produktach garmażeryjnych, o produktach, które w swoim składzie zawierają bardzo, bardzo wiele substancji, bo ich paradoksalnie spożywa się bardzo dużo. Już dziś u niewielu osób posiłek wygląda tak, że składa się z kilku podstawowych produktów typu jaja, mięso, ryby, do tego dodatek warzyw i jakichś węglowodanów w postaci kaszy, ryżu czy nawet ziemniaków, a zamiast tego dokładamy sobie różnego rodzaju sosy, czy właśnie wyroby mączne, czy innego rodzaju gotowe produkty przetworzone, które kupujemy w opakowaniach, otwieramy, podgrzewamy, czy nawet w tym plastiku, o którym powiedziałem. Więc już taka prosta zmiana, czyli przerzucenie się z tych produktów, które w swoim składzie zawierają bardzo dużo substancji, mieszanek przypraw, które mają cukier, czy innego rodzaju dodatków, których nie musimy dodawać do naszego pożywienia, a skupić się na podstawowych składnikach, czyli właśnie dobrym źródle białka w postaci jaj, ryb, czy ewentualnie nabiału, który jednak jest dziś produktem przetworzonym, dodatek węglowodanów typu właśnie kasze, ryże, amarantus, komosa ryżowa, do tego warzywa najlepiej sezonowe, no ewentualnie mrożonki warzyw, jeśli właśnie mamy zimę, ale wiadomo, że w lecie korzystać z tych warzyw sezonowych, no i dobrego rodzaju źródło tłuszczów, czyli niech to będzie oliwa z oliwek, olej z wiesiołka, z ogórecznika, z awokado, niech to będą orzechy, oliwki i tego typu rzeczy. Czyli odrzućmy te wszystkie produkty gotowe, przetworzone, czy to parówki, wędliny, krokiety, pierogi, bułki, różnego rodzaju słodkie serki, i tego typu rzeczy. Odstawmy olej rzepakowy, słonecznikowy, zrezygnujmy z tego na rzecz tych podstawowych, prostych składników i to już będzie ogromną, pozytywną zmianą w naszej diecie. Więc nie jest takie trudne. Jeśli chodzi o ruch, no to tutaj również. Ja nie każę nikomu chodzić na siłownię czy wykonywać regularnie jakiegoś zawodowego sportu, a wystarczy, aby sobie wyjść codziennie na spacer na tak zwanym świeżym powietrzu, a najlepiej w świetle słonecznym, żeby móc chociażby dotlenić ten organizm. Wiadomo, to o czym sobie mówiliśmy, no to powietrze dzisiaj jest jakie jest, ale wciąż jest to lepsze niż całodniowe siedzenie, czy to w klimatyzowanym pomieszczeniu, czy to w naszym własnym domu, bez wyjścia kontaktu ze światłem i właśnie z tym powietrzem, aby rozprostować nogi, wzmocnić stawy, zmienić postawę, pozycję naszej pracy, czyli już taki prosty, codzienny spacer będzie ogromną zmianą i nie każe tak naprawdę nikomu zacząć biegać, chodzić na siłownię, czy ćwiczyć jakiś sport, a po prostu wyjść na spacer, najlepiej w jakimś parku. Jeśli chodzi o sen, również zadbajmy o jego regularność, bo wiadomo, dziś wiele osób ma problem ze snem z tego względu, że ma małe dzieci, ma zwierzę, śpi z partnerem, z partnerką albo innego rodzaju zaburzenia występują, no to chociażby i tak zadbajmy o to, żeby ta jakość tego snu, który jakiś tam jest, była na jak najwyższym poziomie. Całkowicie wyciemnijmy naszą sypialnię, zapewnijmy, żeby tam było w miarę chłodno, żeby to było przewietrzone przed naszym snem, żeby było całkowicie ciemno, czyli ukryjmy wszelkiego rodzaju ekrany, diody, żarówki, latarnie za okna, wyciemnijmy to jak najbardziej możemy. Starajmy się wieczorem nie przysiadywać przy mocnym świetle, sztucznym świetle. Korzystajmy z czerwonych żarówek, okularów blokujących światło niebieskie, czy redukujmy po prostu natężenie i intensywność ekranów, które scrollujemy do późnych godzin. Więc to też jest dość prosta metoda. Zadbajmy o poziom redukcji stresu. Raz na jakiś czas wybierzmy się na masaż, na saunę, zróbmy sobie ciepłą kąpiel, która doskonale nas zregeneruje i zrelaksuje. I te wszystkie metody zupełnie nie wymagają od nas dodatkowych kosztów.
Jeśli ktoś z kolei chciałby te koszty ponieść, a wręcz w zasadzie inwestycje, no to kupmy sobie filtr do wody, oczyszczacz powietrza, zmieńmy sztućce naczynia, z których korzystamy, na właśnie te ze stali nierdzewnej, na opakowania czy naczynia szklane lub ceramiczne. Zrezygnujmy z plastików, ze sztucznych tworzyw, w których korzystamy w naszej kuchni. Jeżeli chodzi o kosmetykę i chemię żywności i chemię, to się nazywa chemia kosmetyczna, o te środki czystości, to stosujmy te rzeczy bez wszelkiego rodzaju dodatków. Znowu, to co mówiliśmy wcześniej, dziś wielu producentów pod naciskiem, naporem, presją konsumentów produkuje substancje bez sztucznych dodatków i można doczytać, jak oni dumnie chwalą się na tych opakowaniach, że ten kosmetyk jest bez danej substancji, że ten płyn do mycia naczyń jest bez dodatku czegoś, co nam szkodzi. Więc wybierajmy tego typu produkty. Czyli proste, świadome, codzienne wybory, bardzo łatwe i tanie, będą powodowały, że nasze życie, jego jakość, nasze zdrowie znacznie się poprawi. Ja myślę, że to, co wspomniałeś, całą masę zmian, ale prostych, które nie powodują rewolucji w naszym życiu, myślę, że to może znacząco wpłynąć na poprawę jakości waszego zdrowia, ale zauważyłem ostatnio, nie wiem Kamil, czy ty to zauważasz, ja zauważyłem, że jest bardzo duża ilość filmów, podcastów, nagrań, które dają realne przykłady, co robić, ale w społeczeństwie widzę to i tak szczerze mówię, nie tylko w kwestii zdrowia, jest duża bierność we wprowadzaniu tego i narzekanie, że sytuacja się nie zmieniła, bo dostęp do tego rodzaju filmów, nagrań, podcastów jak ten jest dzisiaj prostszy niż kiedykolwiek. I wcale nie trzeba siedzieć przed telefonem czy przed telewizorem, żeby oglądać to nasze nagranie, bo ja też tak nie robię, oglądając nasze nagrania czy nagrania inne, które mnie interesują. Robię to w trasie, robię to robiąc inne rzeczy, czyli telefon jest gdzieś tam odpalony, mówiąc wprost, i ja słyszę, ale robię inne rzeczy. Czyli po prostu sobie gdzieś, nie wiem, skręcam sobie jakąś szafkę, jak jest lato, to sobie koszę trawę dla przyjemności i w słuchawkach mi leci podcast. Czyli mówiąc tak wprost, nie tracę czasu, bo niektórzy mówią, ja nie mam tego czasu, nie będę specjalnie godzinę słuchał podcastu. To jest jedno, więc można to połączyć ze spacerem na przykład. Druga sprawa sprzątaniem, ważniejsza. zmywaniem naczyń, obowiązkami domowymi, dojazdami, tak. Pobytem na siłowni, w poczekalni. Jest masa miejsc. Ale to jest przykład, myślę, że jeden, gdzie my możemy tak naprawdę połączyć te działania, ale ważniejsza rzecz to jest wprowadzenie czegokolwiek do codzienności. Ja widzę, że ogromną bierność, gdzie ludzie nawet piszą. Ostatni film, który dał mi do myślenia, który nagrywałem solo na kanale, który pokazuje opowiadam historię, gdzie prawie zabił mnie czat 3 lata temu, kilka lat temu, 3 czy 4, już nie pamiętam, ale to było kilka lat temu, tylko przez brak czujnika czadu. Sąsiada w zasadzie. Ja miałem swój i on uratował, strażacy powiedzieli, uratował mnie i uratował sąsiadów. I wiecie, ile ja dostałem wiadomości o tym, że nawet strażacy, to było nieprawdopodobne, jakie ja historię dostałem, że nawet strażacy byli w stanie wyciągać baterie z czujników, które były w domu. Dlaczego? Bo czujnik czasami się tam zawiesił i wył. No i później znajdowano całą rodzinę w łóżkach razem z dziećmi, po prostu już nie żyjącą. Więc ja dostawałem od was takie wiadomości, od strażaków, którzy widzieli, którzy niestety musieli zbierać te martwe dzieci z tych domów, więc mówię bardzo mocno, bo to są mocne historie. Dlaczego? Bo ktoś o tym wiedział, ale tego nie zrobił. Wiecie, to jest ta bierność, o tym mówię teraz. Nie zadaję kolejnego pytania, bo po co? Po co? Mógłbym przestać dzisiaj nagrywać odcinki. Dlaczego? Bo tych wiadomości już jest tak dużo, że już nic więcej nie potrzeba. My potrzebujemy aktywności ogromnej w kwestii finansów, zdrowej relacji, nie produkowania kolejnych treści. I szczerze mówiąc, może przestaniemy, Kamil, już nagrywać, co? No, ten problem odroczonej gratyfikacji jest dość duży. Jest ogromny. Zjedzenie ciastka natychmiastowo daje ci jakąś nagrodę, a jego odstawienie nie spowoduje, że z dnia na dzień schudniesz. Więc przez to i tym dzisiaj w społeczeństwie z niską dopaminą jest to bardzo, bardzo trudne. Jest to bardzo trudne, ale wiecie, ja to powiem o sobie, bo jem słodycze. To się przyznam do was, jem słodycze, przyznam się i mówiłem od lat, że uwielbiam na przykład dobrą czekoladę, dobrej jakości z całymi orzechami, z tak zwanym okienkiem, no i zjem sobie raz na jakiś czas, ale postanowiłem, że nie muszę jeść codziennie kostki. Mogę sobie zrobić na przykład 6 dni bez czekolady i zamienić. U mnie zamieniłem, kupiłem sobie orzechy dobrej jakości i zamiast sięgnąć po słodycz, jak to robiłem do tej pory, no to sięgam sobie po orzechy.
i mam orzechy, czyli wymieniam coś na coś innego, bo trudniej by było zrezygnować całkowicie ze słodyczy i nic nie mieć w zamian. Wiecie, kurczę, coś bym sobie zjadł o godzinie 12 na przykład, piję sobie jakąś tam herbatkę albo popijam sobie wodę i chciałbym sobie zjeść czekoladę. Nie mam jej, więc czegoś mi brakuje. Ja to zamieniłem na orzechy, więc radzę tym, którzy... Nie radzę, ale zachęcam do tego, że łatwiej jest faktycznie w ten sposób to obchodzić, czyli zamienić to faktycznie na coś, co jest zdrowsze i po prostu te orzechy wciągam zamiast słodyczy. To wracam jeszcze do tych elementów, które możemy wdrożyć, bo ta bierność jest ogromna. Ja was zachęcam do tego, żebyście zatrzymali i zastanowili się, co z tego odcinka jesteście w stanie wdrożyć w wasze życie. Bo obejrzeć go i później obejrzeć kolejny odcinek, który poleci wam YouTube, a później iść na kanał Kamila albo powiedzieć, co jutro Kuszu nagra, albo jak wyglądał stary odcinek, to nic. Obejrzenie 10 odcinków, a nie zrobienie żadnego elementu, żadnej zmiany w życiu, to gorsza zmiana niż zatrzymanie tego odcinka i zastanowienie się, jaką jedną rzecz mogę dzisiaj wdrożyć w życiu, którą powiedział Kamil. No tak, wchodząc dziś do dowolnej sieci restauracji fast food, gdybyś zapytał wybranej osoby, która się tam znajduje, czy ona wie, że to jest niezdrowe i czy ma taką świadomość, to prawdopodobnie większość ludzi tam wie, że to, co jedzą, jest niezdrowe, a mimo to nic z tym nie robią i cały czas tam chodzą. To ja też na zakończenie może dodam, że badania krwi mogłyby być taką klamrą do tego, żeby spiąć wszystko, aby monitorować stan swojego organizmu, obserwować tego, co się dzieje i raz do roku wykonać sobie taką pełną profilaktykę, nawet na własną rękę, nawet na własny koszt, ale może to zapobiec naprawdę poważnym dolegliwościom, które po cichu rozwijają się w organizmie i w przyszłości dałyby o wiele większe konsekwencje niż dzisiejsze ta możliwość, kiedy jesteśmy w stanie je wyeliminować. Na zakończenie mam jeszcze pytanie jedno, które jest w mojej głowie, bo te zmiany na świecie w kwestii zdrowia z tą trochę też walką z tym, co naturalne, z tym, co inne niż pokazuje ten zdrowotny mainstream, się toczą. Po pierwsze, w ostatnim filmie mówiliśmy o tym, że bardzo mało dzieci się urodziło i mnóstwo do mnie kobiet, ale nie tylko, facetów napisało, że zdecydowali, że nie będą mieć dzieci albo nie będą mieć kolejnych dzieci, bo boją się tego terroru szczepiennego w Polsce, który jest, jesteśmy podobno jednym z kilku tylko krajów, gdzie jest to obowiązkowe w takiej ilości przy takich małych dzieciach, które się ledwie rodzą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, znikają sklepy zielarskie. Mówi się właśnie, że ktoś, kto morsuje, ktoś, kto chodzi po trawie, to szarlatan. Bardzo się wyśmiewa ludzi, którzy zadają pytania. Nie siada się do stołu, do debaty, bo ja nie widziałem takiej debaty, żeby po prostu ludziom uświadomić, żeby Polacy byli bardziej zdrowi. Więc z jednej strony widzę to w Polsce, a z drugiej strony, oczywiście nie w Polsce na razie, ale w Stanach widzę Kennedy'ego, który będzie zajmował się zdrowiem w Stanach Zjednoczonych. Na dziś, jak nagrywamy, jeszcze nie jest zaprzysiężony na tego ministra zdrowia. No i on mówi, koniec korporacji, koniec produkcji takiej ilości leków. Jesteśmy ogromnym krajem, a mamy najbardziej niezdrowych obywateli na świecie. Pora z tym skończyć. Jak ty myślisz, Kamil, mając tą twoją wiedzę i cały ten ogląd świata i widząc to, co się dzieje w Polsce, to, co się dzieje w Stanach, czy coś się zmieni znacząco w tym, jak wygląda ten świat pod kątem produkcji jedzenia, produkcji leków? Myślisz przez następne lata, czy to po prostu to, co się dzieje w Stanach, to na razie pod publiczkę, fałszywa flaga i realnie nic się nie zmieni, bo to jest zbyt duży biznes? Ja jestem przekonany, że zmiana nastąpi. Nie będzie to może co prawda rewolucja, ale ewolucja już teraz postępuje i widzimy szybki wzrost dzięki chociażby takim kanałom jak twój, czyli w pewnym sensie działania oddolne, dotarcie do osób decyzyjnych i presja społeczeństwa jeszcze raz na producentów czy na władze rządzące powoduje to, że ta ewolucja jak najbardziej postępuje. I to jest tylko kwestia czasu, być może 1, 2, 3 wymiany tych pokoleń, które po sobie następują, aby rzeczywiście te zmiany zostały wprowadzone. Dzieje się to już teraz, więc to nie podlega dyskusji, że to nastąpi, tylko kiedy i jak najbardziej jestem co do tego przekonany. Też mam taką nadzieję. Myślę, że to jest wszystko też w naszych rękach, w naszych decyzjach zakupowych. Co my tak naprawdę kupujemy, gdzie my kupujemy, czy my częściej jesteśmy w aptece, czy w sklepie zielarskim, czy my jesteśmy częściej
u rolnika, który ma świetne jajka od kur, czy jesteśmy jednak w wielkiej sieci marketów i tam stoimy z wielkim koszem pełnym przetworzonego żarcia, tak to trzeba powiedzieć, i tam zostawiamy kasę i tam zasilamy budżet, dając możliwość, żeby kolejne markety w dziesiątkach czy setkach otwierały się w Polsce każdego roku, bo zobaczcie sobie, sprawdźcie te statystyki, jaka jest ilość tych wielkich marketów w Polsce. No i są też polskie markety, do których zachęcam, żebyście zerknęli na targ, na targowisko miejskie albo jakieś po prostu miejsca, które się pojawiają w ogromnych ilościach, czy to w Katowicach, czy w Warszawie. Wiem, że są biobazary, biotargi, świetne miejsca, gdzie można tak naprawdę pójść, wydać pieniądze i też kupić jedzenie i nie robić wielkiej kolejki w markecie, bo wtedy oni widzą, opłaca się, budujemy kolejny, no i tak naprawdę wtedy jest coraz mniejszy wybór, coraz większa konkurencja dla rolników, którzy widzą, no, że tych klientów jest coraz mniej. Jak ja chodzę do rolnika, do którego chodzę kupować, to wiecie co? Cieszę się coraz bardziej, bo tam jest coraz dłuższa kolejka. Mógłbym sobie powiedzieć, lepiej dla mnie, że nie ma tutaj ludzi, bo ja nie kupię jajek. Ale wiecie co, że coraz częściej zdarza się, że nie ma jajek, bo po prostu jest tak dużo ludzi, którzy kupują mleko, kupują ser, kupują masło, kupują jajka, w sezonie też warzywa i wychodzą z pełnymi koszami. Tak jak kiedyś to było widoczne na targowiskach, więc to od nas też zależy, gdzie my wydamy pieniądze. Myślę, że Kamil, to jest taka dobra puenta na zakończenie, a już na samo zakończenie chciałbym przypomnieć, że Kamil pojawił się również, tutaj jest prawy dolny róg, tak, gwiazda, tak, świeci tutaj mocno, mnóstwo wiedzy Kamil też dał do naszego poradnika zdrowia, który napisaliśmy z gośćmi naszych odcinków zdrowotnych. Ta książka już ma ponad rok, ale jest świetnie odbierana, bo zadaliśmy bardzo proste pytanie. Podaj kilka prostych i tanich kroków na realne zmiany w zdrowiu. No i Kamil również podzielił się tymi swoimi elementami, więc poradnik zdrowia to jest hit na naszym kanale i myślę, że tak naprawdę ja sam się nie spodziewałem, rozpoczynając moją drogę na YouTubie ponad 5 lat temu, gdzie nagrywałem o nieruchomościach, a dzisiaj się okazuje, że najlepszą książką jest poradnik zdrowia, najbardziej popularną i wiadomości, które od was przychodzą do nas, no są nieprawdopodobne. Że wam się głowa otwarła, mówiąc wprost, że wielu z was oglądało nas, ale o zdrowiu wiedzieliście niewiele, a dziś jest to ogromna zmiana. Zresztą te odcinki zdrowotne pokazują, że wciąż Polacy potrzebują tej wiedzy. Także dzięki, Kamil, za to, że też propagujesz na swoim kanale, że propagujesz, będąc na różnych kanałach, swoją wiedzę. I zachęcam do tego, żebyście Kamila śledzili, bo świetne rzeczy robi i mnóstwo wiedzy przekazuje. Dbajcie o siebie, o siebie, o swoje rodziny, a Kamil, tobie wielkie dzięki za furę, jak zwykle, wiedzę na naszym kanale dzisiaj. Dzięki również i do usłyszenia. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie wartościowy. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.